Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj w okularach, bo dzisiaj jest upał. Na razie jest słońce, stanęłam sobie w cieniu, bo czekam na tramwaj. I słuchajcie, zapraszam Was na przegląd półek sklepowych, w sklepach używanych, second hand shopach tak zwanych. Słuchajcie, zobaczymy, co się nam fajnego trafi i co zobaczymy. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj mamy, moi drodzy, upał, chyba pierwszy w tym roku. Konkretny 30 stopni. Znaczy konkretny, pewnie będzie cieplej jeszcze kiedyś, ale jako pierwszy upał, no to tak trochę odczuwalny jest. Co my tu dzisiaj mamy? Coś mi w oko wpadnie. O, tu mamy na przykład fajną bombonierę. 6,50. Co to jest? Bejruta, Bawaria. Bardzo ładna. Piękna. Tu mamy Rosenthal po 4,50. Aladdin, wersja Aladdin, model Aladdin Studio Line 4,50. Trochę ich tu jest, zobaczcie. 4 sztuki można kupić. Jest dużo ludzi, którzy zbierają takie rzeczy. A co to jest? Francuskie. Gerold Tetau. Taki wazonik. Mam jakiś serwis obiadowy. Winterling. 2 euro sztuka za talerz. A to co to jest? Zeltman Weiden. 2 euro mecznik, 4,50 takie trio. Tu jeszcze mamy taki wazonik, pokażę Wam. O, coś takiego. 12,50 ze sklepu Bolia, skandynawski. Coś przybyło. Tutaj coś przybyło, ale 2,50 za używane to chyba za dużo. Schönen guten Tag. Ja, die kriegen Sie. Ich hoffe, das erst am Sonntag. Ciężkie te talerze. Włoskie. Diente pisze. Już to głośno dzisiaj. Co my tu mamy? Jak jest coś ładnego, to przeważnie są pojedyncze sztuki niestety.
się dzieci drą na zewnątrz. Zero 50. Ubite tu u góry troszkę. Pewnie dlatego. Noblesse. 2 euro. Ciężko tu czasami coś wyciągnąć, bo jest tak ciasno poukładana. Te ostatnio często widuję. Bulionówki angielskie. Zresztą nie tylko bulionówki, a też inne talerzyki, filiżanki i tak dalej. Właśnie w tym kolorze. Jakie to dziwne. Z takim podstawkiem przyklejonym. Arabia finlandzkie. Villeroy Boch, stary Burgenland. A tutaj też angielskie. Bardzo ładny ten talerz jest. Takie coś już kiedyś widziałam. To kosztuje, jest taka sosiera duża, nie ma ceny. Mlecznik 3,50. Jakie to są ładne, te duże. Ach, bo to są bulionówki, no właśnie, szukam takich filiżanek. Już myślałam, że będzie fajnie, ale to nie są filiżanki. I tutaj mamy Rosenthal za 9. A tutaj mamy, to jest na pewno tutaj mamy trochę kryształów. To wygląda jak Nachtmann. Nachtmann takie robił, ale nie ma nalepki. A co tu mamy? Tu mamy coś ładnego. Zobaczcie. Za 15. Bardzo ładne. O, tu jakie fajne dziewczynki. Ach, to są te. Już to kiedyś widziałam. Pod sukienkami mają dzwonki. Fajne to. 4,50 sztuka. Ten zielony. Wszystkie po 4,50.
strasznie dużo ludzi tutaj dzisiaj. Moich talerzy jednak już nie ma. Albo... Nie, to nie są te. To nie są te. Przyszłam sprawdzić, czy jeszcze są. Ale nie ma, ktoś sobie wziął. No nic, to nie szkodzi. Za to wezmę sobie mlecznik, bo takiego szukałam. Zostały jeszcze filiżanki, 4,51. Tu mamy coś ładnego. Schaller Bawaria, bardzo ładna. Za 4,50. Tu mamy też ładny dzbanek do herbaty. Ile kosztuje? 5,50. Zeltman Weiden, ale są tylko dwa. Za €1,50. Tu mamy takie ładne filiżanki jeszcze. Piękne. Po ile? To jest Zeltman Weiden. Bez ceny. Z tego to się bardzo cieszę, bo akurat chciałam go kupić. Także super. Tu mamy taką starą do perfum chyba, nie? Dyfuzor, jak to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest na pewno do perfum. Mamy coś bardzo jakościowo dobrego, ale niestety kolor nie mój. Słuchajcie, z tafty, zasłony. Już wam pokazuję, one nie są byle jako zrobione. Pewnie są zrobione przez jakiegoś krawca. I jeszcze są, że nie przypuszczają gorąca. Tylko że róż to jest taki, nie wiem czy to jest róż, to jest taki łososiowy kolor. Tu mamy taki niebieski. Jedna taka kosztuje 8 €. Jedna taka zasłonka. No ale nie moje kolory. Kompletnie. Jeszcze jest taka. Też po 8 €. I taka, ale to już nie jest tafta. Jak wam coś pokażę, jak to fajnie wygląda. Mega. Już wam pokazuję. Patrzcie jakie lustro. To jest drewno? To jest drewno. Ale takie rzeźbione. Wiecie jakie one jest ogromne. 400 €. Ale jak ktoś sobie je kupi i wstawi do jakiejś kamienicy, to będzie robiło robotę konkretną. Coś niesamowitego. Ja myślę, że on ma z 1,60 m na szerokość. Jest większy ode mnie, więc ma ze 2 metry. No, coś wow, naprawdę. Piękne. Doczekałam się.
Przecenili go na 6 euro. Także pójdzie ze mną. Ja myślę, że to może być Karl Tilsch, ale muszę poszukać w internecie konkretnie, bo one nie są sygnowane i te starsze. I w każdym razie jest to śląska porcelana. Przepiękny. No naprawdę przepiękny. Pójdzie ze mną. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Buczykije. Słuchajcie, dzisiaj jesteście ze mną z innej strony. Stwierdziłam ostatnio, że trochę chyba Wam już nudno, bo tam pod oknem, więc będziemy się teraz witać. Słuchajcie, po tej stronie być może za jakiś czas znowu gdzieś mnie, że tak powiem, w innym kierunku wykręci i znowu zmienimy sobie, żebyście mieli małe urozmaicenie, żeby nie było za nudno. To teraz widzicie moją lodówkę na przykład, albo moje widelce u góry. Słuchajcie, co Wam się podobało? Kurczę, napiszcie, co Wam się podobało na tych sklepach. Ostatnio jest różnie, powiem szczerze. Myślę, że dużo ludzi chodzi na te sklepy, zresztą jest tam ostatnio często tłok wszędzie. Dużo ludzi chodzi na te sklepy, jest chyba taka trochę moda na starocie, myślę. I po prostu ciężko jest też trafić na coś fajnego, no bo trudno w tym sklepie non-stop siedzieć, nie da się. Zauważyłam, że łatwiej jest coś znaleźć, jak się przyjdzie wcześniej, w ciągu dnia, czyli w tym czasie, jak inni pracują, czyli na przykład do 12, do 1. Mam wrażenie, że wtedy jakoś tak bardziej trafiam na te perełki, natomiast ja pracuję, więc ciężko mi jest być tam właśnie w takiej porze, raczej jestem po pracy, raczej jestem po 14, to prawie zawsze. W związku z czym różnie się trafia, czasem się trafia coś fajnego, a czasem się nie trafia i tak dzięki temu, że nie trafiam, to muszę tam jeszcze parę razy podejść, bo nagrywać na przykład jak jest na półkach to samo, nie ma sensu, nie? Więc no, te nagrywania to tak właśnie wygląda, że Wy tego nie widzicie, ale różnie bywa, naprawdę różnie bywa i tylko drugi youtuber wie, jak to tak od strony jakby kamery wygląda i ile się trzeba nachodzić, żeby coś nagrać. Taka prawda. Słuchajcie, ale tak jak mówię, dzisiaj coś tam nagrałam, to jest filmik z kilku dni, to nie jest filmik tylko z dzisiaj, więc coś tam nagrałam, coś tam kupiłam. Kupiłam w zasadzie coś, co już kiedyś widzieliście. Myślę, że ci, co tak mnie bardziej dokładnie oglądają, to pewnie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o dzbanek, prawdopodobnie Karla Tilscha, ja Wam go pokażę. Ja go, że tak powiem, poszukałam, ile dałam rady w internecie, bo z tymi starymi dzbankami, zobaczcie, z tymi bardzo starymi dzbankami, bo według mnie jest to jakaś śląska porcelana, najprawdopodobniej Karl Tilsch, to wygląda, jest to taki, wiecie, 1870, 1890, coś takiego, bardzo stary, nie ma sygnaturki, nie ma żadnej ani numerycznej, ani żadnej innej, ale jest przepiękny. Słuchajcie, zobaczcie, i ma, kurczę, przykrywkę, ma wieczko, co się zdarza, że nie mają niestety. Już mam taki jeden, który nie ma tego wieczka. Tamten pierwszy, który mam, to mi się wydaje, on też nie ma sygnatury i to jest chyba raczej omeszczawienko, a ten mi się wydaje, że to jest Karl Tilsch. Z tego, co poszukałam w internecie, on ma takie, widzicie, piękne reliefy, on jest bardzo zdobiony, bardzo ładnie zdobiony kwiatami, to jest takie neorokoko, myślę, że przepiękny. Kosztował wcześniej, słuchajcie, 14 euro i został przeceniony na 6 i kto dobrze pamięta, to wie, że ja już go raz widziałam w takiej niebieskiej szafie w moim sklepie, takim jednym, do których chodzę i mówiłam, że jak go przecenią, to go kupię. I tak było dzisiaj właśnie, że go przecenili. Miałam szczęście, że jeszcze był. Słuchajcie, taki styl właśnie neorokoko, to jest właśnie taki, gdzie są właśnie złocenia, tak jak tutaj. Jest taki brzeg jakby wykręcony trochę na zewnątrz, reliefy, ale przede wszystkim kwiaty. To jest właśnie takie neorokoko. To nie jest jeszcze secesja, to jest neorokoko, czyli właśnie tak końcówka XIX wieku. Słuchajcie, brak sygnatury to
to często było tak robione, że one były przeznaczone wtedy na eksport. Albo były przeznaczone do dalszego jakby ustrajania, malowania i wtedy nie dawało się sygnatury. Również często była nanoszona papierowa sygnatura, która niestety z czasem się odklejała. Stąd niby ta sygnatura wcześniej była, ale straciła się, więc potem nie było nie można było określić, co to jest za marka. Słuchajcie, mój dzbanek nie jest nigdzie uszkodzony, jest w idealnym stanie. Cieszę się, bo jest naprawdę, to jest, słuchajcie, antyk. To jest antyk, jest to końcówka XIX wieku i jest naprawdę w idealnym stanie. Także cieszę się, bo za te 6 euro to myślę, że było warto. Muszę sobie jeszcze tylko cenę zmyć. Zmywaczem do paznokci oczywiście. Tak, to jest jedna rzecz, słuchajcie. Drugą rzeczą jest obrusik. Pewnie już wiecie, że ja lubię białe obrusy, bardzo lubię białe obrusy, chyba bardziej jak inne kolorowe, ale powiem szczerze, że białe się po prostu bardziej trafiają. On jest taki, widzicie, nie znam się niestety na haftach, więc tutaj czasami mi pomagacie. On mi się wydaje, że tu tak trochę wydziergany, ale jest bardzo ładny. Ma tam takie, wiecie, małe plamki w niektórych miejscach, ale bardzo delikatne. O, tutaj ma, nie wiem, czy to będzie widać, tu ma jedną i jeszcze ma tutaj drugą, ale ja sobie z nimi poradzę, słuchajcie, bo przeważnie te plamy znikają, naprawdę to po prostu jest taki pikuś mały, żeby to odprać. Obrus kosztował euro. I ostatnią rzeczą to widzieliście na filmie, po prostu powiem szczerze, że w szoku byłam, że się trafił, bo w ostatnim którymś odcinku kupowałam tą porcelanę od Thomas i kupiłam cały serwis obiadowy. Miałam nadzieję w ogóle, że jeszcze te talerze będą, ale jednak komuś się widocznie spodobały, ale nic, to nie szkodzi. I tak mam 8 sztuk z każdej i z płytkich i z głębokich, więc nie mam co narzekać. Słuchajcie, zwykły mlecznik właśnie z tej serii za 3,50. Także przyda się, taki mały przyda się. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jak Wam się dzbanek podoba. Myślę, że jest przepiękny. Tak się w ogóle zastanawiam. Do mnie tak te dzbanki trochę lgną. Nie wiem, czy sobie nie zrobię tutaj w kuchni takiej półki od jednej ściany do drugiej ściany. Takiej, wiecie, długiej, żeby tylko te same dzbanki były, bo już parę ich mam. I to są takie perełki, można powiedzieć. Można by, jakbym je tak zaczęła układać, to mogłabym kiedyś Wam je pokazać. I fajnie by to na pewno wyglądało, tak jak te, że tak powiem, wazony na parapecie w dużym pokoju, a dzbanki potrafią być przepiękne. Raz widziałam od Karla Tilscha też, on był asygnowany. Myślę, że jak kiedyś go kupię, to Wam go pokażę. Potrafią być tak przepiękne, że dosłownie głowa boli. Głowa boli. Słuchajcie, ja Wam dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się za parę dni. Pa!